Miało być tanio. Summa summarum to wyszło nam około. No i taka to jeszcze tutaj taka rzecz droższa, co wspomniałem wcześniej. Witam serdecznie wszystkich w firmie Korbanek, Tarnowie pod Górnem na warsztacie. Jak widać, mamy tutaj ciągnik John Deere 68, słynny już ciągnik, jeszcze bardziej słynnego właściciela Adriana. Właściwie to mamy dzisiaj takie podsumowanie, bo ciągnik w zasadzie jest naprawiony. To, co miało być zrobione, jest zrobione. Może nawet troszeczkę więcej zrobione niż było wcześniej planowane, bo pierwotnie ciągnik przyjechał. Dlaczego? Że jest wymiana wtryskiwacza. A ja myślałem, że żarówkę mieliśmy tylko wymienić. No to picie bo mówię, no. tak, tutaj żaróweczka nie świeciła i to był chyba główny powód tego przyjazdu ciągnika. Więc żarówka i wtryskiwacza. Tak. Z czego żarówka jest zdecydowanie tańsza od wtryskiwaczy. Bo taka żaróweczka to jest kilkanaście złotych, dokładnie to około 12 zł, 10. Taki rząd wielkości żaróweczki. No a wtryski to tutaj też była wersja oszczędnościowa, miało być tanio. To już widzieli wszystko w poprzednich odcinkach. Myślę, że od razu przechodzimy do... Wszyscy widzieli, wszystko wiedzą. No. Tak wspomnijmy tylko, że no niestety mieliśmy tutaj troszeczkę niepowodzenia, jeżeli chodzi o wtryskiwacze. Zamontowaliśmy wtryskiwacze Denso, które miały współpracować z ciągnikiem, jednak okazuje się, że komputer w ciągniku nas przechytrzył i niestety zmuszeni byliśmy zakupić wtryski oryginalne John Deere'a z oryginalnymi kodami zakodowane i dzisiaj silnik pracuje bardzo ładnie, zresztą tak jak Adrian tutaj potwierdź. Jest różnica między starymi wtryskiwaczami, które były zamontowane. Przepracowałem na tamtych jeszcze chyba 800 motogodzin, no chyba 700 niech będzie w tym sezonie przepracował. I teraz są założone te nowe, oryginalne John Deere'a, jest całkiem inaczej. Jest niebo a ziemia. No więc operacja się udała, zresztą pomiar na hamowni, żeby potwierdził, że ciągnik nie odbiega niczym parametrami, silnik parametrami raczej nie odbiega od ciągnika jakby praktycznie nowego, czyli te w granicach 145 koni wykręcił, no i działa to wszystko w porządku. No ale mówię, no mieliśmy taką przykrą tutaj niespodziankę, nauka kosztuje. No i jakieś tam dodatkowe koszty, miało być troszeczkę taniej. No różnica w cenie wtryskiwacza, bo o to też tam ludzie pytają, no to jest dosyć spora, bo to jest kilkaset złotych, czyli gdzieś tam około 500-600 złotych, tak w zaokrągleniu na jednym wtryskiwaczu. Jakby to jeden wtryskiwacz to by mniej bolało, ale jak jest 6, to się robią już tysiące. No ale co do cen, to jeszcze troszeczkę dojdziemy. Więc, no i przyjechał tylko niby na wymianę żarówki i wtryskiwacza. Okazało się... Kierownik mi pogrąża z tą żarówką. No ale taki był fakt, bo przecież tego nikt chyba nie zaprzeczy, że światło nie świeciło. No nie świeciło. No ale teraz świeci. Ale okazało się, że tutaj troszeczkę jak już ciągnik przyjechał, w trakcie rozmowy, zresztą tutaj zawsze należy przeprowadzić dosyć wnikliwy wywiad, tak mówiąc środowiskowy, ale też to tak jak z pacjentem. Trzeba wypytać, co się dzieje, co się działo, no i wyszło, że gdzieś ubywa płyn z układu chłodzenia, ubytku nie widać, no a w związku z tym, że no te silniki mają taką przypadłość, że w granicach tam między 5 a 7 tysięcy przepracowanych godzin zdarzają się niestety awarie uszczelki pod głowicą. No i tutaj, aby to potwierdziło, uszczelkę zdemontowaliśmy, zamontowaliśmy oryginalny zestaw. Zresztą tutaj wszystkie części w zasadzie są teraz już oryginalne, no bo i wtryski oryginalne, i zestaw uszczelek oryginalny z John Deere'a. John Deere już w tej chwili ma w ofercie uszczelki metalowe pod głowicę, więc taki zestaw też tutaj został zamontowany. Czyli nowa uszczelka, oczywiście została też splanowana głowica, sprawdzona głowica na szczelność, dotarte, bo nie trzeba było wymieniać, na szczęście nie trzeba było wymieniać gniazd lub zaworów. No i to zostało też tutaj splanowane, tak jakby praktycznie nowa głowica. Tu w tych głowicach jeszcze taka niespodzianka, że jeżeli byłyby wypracowane prowadnice, to niestety w tych głowicach producent nie przewidział wymiennych prowadnic. Jeżeli są faktycznie wypracowane,
to trzeba zamontować zawory nadwymiarowe, czyli o grubszych członkach i dopasować do zaworu wtedy prowadnicę, żeby tam prawidłowo to uszczelnić. Na szczęście tutaj takiej potrzeby jeszcze nie było, a patrząc na cylindry, to tam w zasadzie prawie jak nowe, prawie jakby były nieużywane, także dosyć twardy materiał, z dobrego materiału. Dobrze też chyba ciągnik wcześniej był eksploatowany, nie był tam jakoś przegrzany, czy brudu się do układu sącego nie dostało, więc tutaj akurat silnik zdrowy. No i teraz na pewno też pochodzi dłuższy czas bez większej ingerencji serwisu. Miejmy taką nadzieję. Taką mamy nadzieję. Że nie będziemy musieli przyjmować reklamacji my, albo przynajmniej no, nawet reklamacji, no bo teraz można oczywiście zawsze reklamację, jeżeli jest zasadna, należy ją rozpatrzyć, ale to teraz ciężko by byłoby na przykład odpowiadać za to, co się dzieje z wałem korbowym czy tłokami, no bo tego też my nie ruszaliśmy i trzeba być tego jakby tam świadomym. Dosyć istotne, to też wcześniej było mówione, żeby zwracać uwagę i być może olej w silniku wymieniać częściej niż to przewidują producenci. My zalecamy co 300 godzin. Natomiast no wiadomo, producenci tutaj marketingowo czasami podchodzą i mówią, że w ich maszynach wystarczy wymienić olej raz na 500 godzin. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że te silniki pracują w dosyć trudnych warunkach, zawsze pod dużym obciążeniem. Takie niekorzystne warunki, jeżeli chodzi o pracę, czyli wysoka temperatura, duże zapylenie, no i tak zwany pedał prawie że w podłodze, chociaż tak jak w ciągniku, tutaj ten pedał nie jest do końca wskazany, bo najlepsze parametry ten silnik jednak osiąga w granicach 1700 obrotów, no i tak należałoby tu pracować, tam gdzie przecinają mu się krzywe mocy i momentu obrotowego i tutaj to wtedy jest najbardziej optymalne i najbardziej ekonomiczne, jeżeli chodzi o pracę tego. Tak pokazała silnika. hamownia. Tak pokazała hamownia i tutaj Adrian jest tego świadomy i tutaj nie trzeba go specjalnie uświadamiać, że tak jest dobrze. On to wiedział. No i teraz już na pewno jeszcze to jakby potwierdzone ma ten zakres pracy Tutaj silnika. małe sprostowanie, bo właśnie w niektórych filmach mówiłem, że on ma 125 kW, ale ja się ciągle odnosiłem do tego, co jest wbite w dowodzie, bo miał w dowodzie wbite 125 kW, dlatego się tak odniosłem i do tego się odnosiłem, bo nie miałem żadnego ani hamowni, ani niczego, żebym sprawdził to. Tak, i tutaj jest to też taka uwaga, że czasami producenci dosyć często podają tą moc maksymalną silnika, jaką on może uzyskać. Natomiast faktycznie i ten silnik jest w stanie taką moc z siebie wykrzesać bez specjalnej tej modyfikacji. Jedyna modyfikacja to właśnie zmiana mapy w module i wtedy silnik będzie mocniejszy i to idzie zrobić już elektronicznie i dosyć często bywa tak, że producenci tę samą jednostkę napędową wkładają do różnych modeli, czy ciągników, czy kombajnów, czy nawet samochodów, a moc jest regulowana poprzez właśnie zmianę mapy silnika, no i wtedy silnik jest mocniejszy lub słabszy przy dokładnie tych samych, pewno to jest w jakimś zakresie, bo jeżeli tą mocą byśmy chcieli tu poszaleć, pewnie elektronicznie to by się z niego wykrzesało dużo więcej niż 125 kW. Natomiast wtedy układ chłodzenia może być niewydolny, no i dojdzie do przegrzania silnika i zaś będzie problem. A takie przypadki niestety też się zdarzały, że ktoś zmodyfikował bardzo mocno moc silnika, a w efekcie układ chłodzenia był za słaby, doszło do przegrzania silnika, no i później niestety remonty kosztują. Zresztą tu nawet trudno powiedzieć, że to jest remont tutaj silnika. Robiliśmy taką troszeczkę większą naprawę, no i też tutaj się tych kosztów nazbierało, ale to za chwileczkę o tym też wspomnimy. Dodatkowo w ciągniku zamontowany został koło drugie światło ostrzegawcze. Tutaj po prawej stronie, oryginalnie miał po lewej, po prawej. Tutaj musieliśmy przeprowadzić wiązkę elektryczną w dachu, bo ciągnik nie był przystosowany, żeby mieć z drugiej strony światło ostrzegawcze. Troszeczkę ja tutaj Adriana też namówiłem, ale myślę, że nie będzie żałował. Z tego powodu zamontowaliśmy zewnętrzny układ LS-a do ciągnika. Najpierw była mowa o tak swobodnym powrocie oleju, bo na przykład ciągnik, który pracuje z rozrzutnikiem obornika, czy z jakąś inną maszyną, gdzie jest potrzebny przepływ na przykład oleju do napędu silnika hydraulicznego, wtedy jest potrzebny też wolny powrót oleju. Natomiast tu troszeczkę poszliśmy dalej, no bo
W tych ciągnikach akurat nie ma tutaj tak jakby na szybko podłączenia, żeby podłączyć sam wolny powrót oleju. No ale w dobrych pieniądzach, bo to nie aż tak dużo wyszło, się okazuje, bo to plus minus taki zestaw kosztuje około 2000 zł. Jest dołożona dodatkowa płyta zaworów tutaj, no i 3 złącza hydrauliczne. I to jest układ zewnętrznego LS-a, gdzie podpinamy pod maszynę i wtedy pompa hydrauliczna nie pracuje cały czas, a pracuje tylko wtedy, gdy jest potrzebne. Czyli tym najcieńszym gniazdem jest podłączone sterowanie, mamy zasilanie z pompy, no i mamy wtedy już swobodny powrót. Oczywiście, jeżeli maszyna nie ma zewnętrznego LS-a, to wtedy swobodny powrót oleju podpinamy pod to gniazdo i wtedy normalnie tak jakby był tylko swobodny powrót oleju. Nie mając tego, to tutaj mi szedł olej po prostu i on się po prostu przez rozdzielacz cały czas grzał. No to tak, jak duży wydatek oleju ma iść cały czas, to niestety później też w najlepszym wypadku mamy problem szybko z łączami, bo tracą swoją szczelność. No to się mi przegrzewa. rozwaliło się No. i zaczął się ślimaczyć olej. A gorszy przypadek, no to niestety, że może dojść do uszkodzenia całego bloku hydraulicznego, a to już jest niestety troszeczkę większy wydatek, bo tak jak takie szybko złącze, gniazdo szybko złącza do tego ciągnika to jest wydatek około 400-450 zł. To blok już będziemy liczyć niestety, ale w tysiącach, no bo tak to realnie wygląda. Także to tutaj ja namówiłem Adriana i myślę, że tutaj na pewno decyzja nie będzie tej decyzji żałował, że coś takiego zainwestował. Zwiększy to na pewno żywotność pompy hydraulicznej, bo wtedy pracuje ona tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Natomiast jeżeli podłączymy pod zwykły rozdzielacz, to pompa pracuje cały czas, praktycznie tłoczy ten olej i go mieli, niepotrzebnie też się grzeje ten olej. No ale przede wszystkim mówię, pompa się zużywa. Tak, to jest tylko na chwilę potrzebne ciśnienie, pompa się uruchomi, poda ciśnienie, jeżeli już nie potrzebujemy ciśnienia, to wtedy pompa nie podaje. No, tu taki drobiazg wartości dosyć sporej, ale to też było tu uszkodzone, czyli wspornik do cięgna górnego łącznika 3-punktowego układu zawieszenia. No i tam jest też gniazdo elektryczne. To było mechaniczne, tutaj dosyć mocno uszkodzone. No i też tutaj była decyzja, żeby to wymienić, czyli pierwotnie żarówka i wtryskiwacze, a my tak się zaczęliśmy rozpędzać. No i tak tutaj było dokładane, do tego ciągnika dokładane, tak jak mówię. Ale to wszystko ja też chciałem, żeby te rzeczy były powymieniane. Nie, że tak, to... bo tutaj będzie sprostowanie, bo serwis pychał to robić. Nie. Ja to chciałem po prostu, żeby to decyzja była zawsze podejmowana wspólnie i tutaj też nie było jakby presji, że trzeba jakieś tanie rozwiązanie szukać. Doszliśmy do przekonania, że jednak trzeba zaufać i tutaj zresztą Adrian dał nam troszeczkę wolną rękę, mówił, że mamy zamontować to, co uważamy za słuszne, ale raczej, żeby to były części oryginalne i nawet filtry, czy oleju, czy paliwa, te wszystkie rzeczy są tutaj zamontowane w oryginale. Zresztą ceny filtrów, nawet tych oryginalnych, one specjalnie nie odbiegają od dobrej jakości zamienników. Te ceny są zbliżone. Tu troszeczkę gorzej właśnie wygląda przy częściach takich nietypowych, nie? Bo przykładowo teraz, jakby tak porównać ten mały wsporniczek z tyłu, jego cenę do ceny wtryskiwacza, to można powiedzieć, że wtryskiwacz to jest za pół darmo, nie? Bo jeżeli ten wspornik kosztuje tam ponad 1000 zł, przy cenie wtryskiwacza cennikowej 2600, no to nie jest tam jakieś super precyzyjna rzecz, a jednak tam tą swoją cenę też ma, a to z tego względu, no właśnie, że to jest część unikatowa do danego ciągnika, czy danej marki, czy maszyny. I wtedy tam gdzieś producenci próbują na niektórych częściach troszeczkę jakby tam, ale też może wynika też z tego, że mała rotacja, zapas magazynowy trzeba utrzymać, więc ta część wtedy też musi być odpowiednio droższa. No, jeszcze jedna rzecz dołożona. Odpalimy go. Nie widać, odpalimy go, tak, oczywiście my odpalimy. Jak chodzi. Damy ostrzeżenie, że będziemy go odpalać. Więc teraz Adrian naciśnie najpierw na sygnał dźwiękowy. No i taki tam gadżet w postaci fanfar, które też tutaj Adrian chciał, żeby mu to zamontować. Zamontowaliśmy, schowaliśmy to pod maskę, żeby gdzieś tu przypadkiem tego nie uszkodzić, zahaczyć, bo były różne tutaj wizje, gdzie to Na zamontować. Mareczko będę trąbił. Proszę? Na tatę będę trąbił. No tak. Będzie go budził wcześniej rano.
Gorzej jak obudzi córkę, to wtedy może być zjebka. Może być. No, więc trzeba też z tym ostrożnie, albo żeby sąsiadom kur nie wypłoszyć, bo kurde przestaną jaja nieść. No to odpalimy maszynę i zobaczymy, czy to chodzi. No i nawet chodzi. Równo. 5916 motogodzin. Nie wiem, czy było widać, prawie 6000, 5916,4 dokładnie tyle ma przepracowane. Czyli no to ta uszczelka akurat w tym przedziale idealnie się strzeliła, no bo jeżeli mówimy między 5 a 7, a Widzę, nawet trochę dotankowany jest. Musieliśmy go dotankować. No, hamownia też potrafi zeżreć troszeczkę paliwa. I tutaj zaczęło nam podczas testów na hamowni brakować i trzeba było go dotankować. No bo jak, no na powietrze to mimo wszystko to nie chce chodzić, nie? No i tyle, taki komputer. Koguty. O! Światło ostrzegawcze. Teraz będziesz i z daleka widziany i jeszcze słyszany, więc... To już jest nasz ciągnik, to już po prostu on zostaje na ten moment przez parę lat. Tak. Nie ma drgań w ogóle na kierownicy. No, a wcześniej były drgania, to tak jak się działo, to troszeczkę drżała ta kierownica. Zresztą cały ciągnik troszeczkę drżał, to nawet było tak czuć w podłodze. No ale to jeżeli tam jesteś tak z układem tryskowym, to masz taki jeden z pierwszych objawów, że nierównomierna praca, a te drgania się przenoszą. Pomimo, że silnik jest zawieszony na poduszkach, to zawsze troszeczkę gdzieś tam to się przeniesie troszeczkę i na kabinę i tutaj głównie też na kierownicy to idzie wyczuć takie mrowienie po dłuższym czasie mrówki chodzą po ręce, tak? Ale nie, wtedy taka chodziła kierownica na tamtych pryskiwaczach. Już było czuć, że są do wymiany. No i tak to pracuje, nie? Na razie jestem zadowolony na ten moment. Zobaczymy, jak będzie się sprawował. Będzie dobrze. Jak będzie się sprawował później, bo to dopiero w pracy wyjdzie. Na razie nic nie pokazał. Po ile razy? Chyba 4 czy 5 razy hamowanie było. Tak, w sumie tyle trzeba tego, także tutaj to myślę, że wszystko już jest ok. I możemy z czystym sumieniem ciągnik przekazać już w tym tygodniu będzie szczęśliwemu użytkownikowi. No i plan jest taki, żeby tak właśnie do końca tygodnia ciągnik dotarł już do gospodarstwa. No bo mimo, że zima, to jak i zawsze prace w gospodarstwie są i ciągnik troszeczkę jest potrzebny. No i tutaj tak też ustaliliśmy, żeby to do połowy miesiąca ten ciągnik był skończony. Troszeczkę nam się to przedłużyło. Może ze względu właśnie tych wtryskiwaczy Denso. Takie nieszczęście. No i święta po drodze, Nowy Rok, Trzech Króli i tak tutaj troszeczkę my mieliśmy też zamknięte z powodu inwentaryzacji. No i troszeczkę nam tutaj przez to przeleciało praktycznie, nawet nie wiedząc kiedy, ponad 2 tygodnie czasu, no bo to już jest ponad 2 tygodnie jak ciągnik tu jest, nie? Oczywiście koszty związane z powtórną wymianą wtryskiwaczy, no to tutaj nie możemy obciążyć Adriana tymi kosztami, bo to by było zupełnie nie fair. Zresztą sam sugerował z początku, ja mówię trochę, że krakał, że to pewnie te Denso to może nie do końca nam się udać. Trochę był zdziwiony, że komputerem udało się zakodować i wydawało się, że wszystko w porządku, aż go nie zaczęliśmy sobie testować. No i tutaj ja stwierdziłem, że ta praca tego silnika nie jest do końca tak, jak powinno być. No i podjęliśmy tutaj decyzję, że nie będziemy kombinować jak konie pod górkę. Trzeba zamówić oryginalne wtryskiwacze John Deere'a, a te zwrócimy. Oczywiście dostawca, tutaj firma Boss Service Wysocki w Środzie Wielkopolski, bez jakichś tutaj większych problemów wtryskiwacze nam przyjmie. On też załatwił te wtryskiwacze oryginalne John Deere'a i będą znacznie tańsze niż cena cennikowa, bo cena
to jest plus minus 2600 za wtryskiwacz. Generalnie ten wtryskiwacz będzie kosztował około 2100. Więc tutaj też taki dosyć duży rabat, jeżeli chodzi o ceny wtryskiwaczy. Udało się załatwić, no żeby to jakoś to stwarzał. Chyba myślę, że na rynku ciężko by dostać było taniej. No na pewno byłby problem, być może gdzieś tam w jakiejś specjalnej ofercie, być może przy jakichś tam większych naprawach, bo to też trzeba liczyć inaczej, jeżeli się robi duży remont maszyny i jest duża wartość samych części i robocizny, no wtedy gdzieś tam można troszeczkę to taniej sprzedać, czyli dać jakiś większy rabat, natomiast jeżeli to jest w jakimś tam określonym tylko zakresie, no to dosyć ciężkawo, no bo koszty funkcjonowania dzisiaj serwisu są bardzo wysokie. Teraz po nowym roku tym bardziej niestety nas to dotknie, bo i koszty energii, i koszty ogrzewania, tych opłat jest co niemiara. I jak ktoś myśli, że jak serwis przyjedzie i mechanik chce 150 za roboczą godzinę, że to wszystko zostaje dla firmy. Nie, to z tego zostaje naprawdę bardzo niewiele, bo i mechanika trzeba zapłacić. Mechanicy dzisiaj niestety, no niestety albo stety, no bo też chcą zarabiać i dobry mechanik kosztuje dzisiaj, ale to są też koszty chociażby zestawów diagnostycznych, to nie są tanie rzeczy. Trzeba też robić aktualizację, czyli mimo, że się kupi zestaw diagnostyczny, to raz w roku trzeba zapłacić licencję, no bo inaczej nie będzie chciało chodzić. Koszty szkoleń, no i plus dodatkowe koszty i narzędzi, i oprzyrządowania. I jakieś ryzyko zawsze istnieje. No więc tutaj dlatego te 150, jak się tam mówi, że 150 to jest za roboczą godzinę, że to jest, niektórzy klienci mówią, że to jest dużo, ale jakby tak się policzyło, ile wtedy zostanie dla firmy, no to się może okazać, że tam bardzo, bardzo niewiele z tego zostaje. Co do kosztów wszystkich, no to tak jak mówiłem, no wtryskiwacze około 2100 zł za sztukę i to jest naprawdę dobra cena i tutaj zresztą też chyba nie ma wątpliwości. Te Denso były troszeczkę tańsze, no ale niestety wyszło jak wyszło. Dużym kosztem, ja tutaj muszę sobie troszeczkę pomóc ściągom, bo przez tych cen to się nie jest w stanie pamiętać na pamięć. Wtryskiwacze mi utkwiły w pamięci, a to z wiadomych względów. Natomiast co do pozostałych cen, to ja muszę się tutaj posiłkować karteczką, niestety, albo stety. Takim znaczącym kosztem też był koszt regeneracji głowicy i to kosztuje około 3000 zł. No, zaczęliśmy mówić o kosztach, ale Adrian poprosił tutaj dziewczynę z córką. Mówi, bo to przyjdą razem na klatę, będzie łatwiej, tak? Mamy po prostu wspólną kasę. No i dobrze, tak powinno być. Bo to jak się tworzy jakiś związek, rodzinę, to lepiej mieć pieniądze wspólne, a nie każdy swoje, bo to później różnie to bywa. A mówią, że najlepsze to właśnie pieniądze wiążą związki. Albo ten, jak to teraz mówią... Nic tak nie wiąże jak małżeństwo i kredyt. Tak, hipoteczny najlepiej na 30 lat i wtedy jest gwarancja 30-letniego udanego związku. Tak jak tutaj na początku mówiłem, no wtryskiwacze to tak pamiętam i to jest 2100 za sztukę. Jest to troszeczkę drożej niż te Denso. No ale to było wiadomo, że oryginalne wtryski John Deere'a no, są droższe, zdecydowanie droższe i to jest kilkaset złotych na sztuce i niestety się to uzbiera. Co do stałych kosztów, ja muszę troszeczkę tutaj się posiłkować ściągą. Zestaw uszczelek góra silnika razem ze śrubami już pod głowicę i to też uważam, że to jest w dobrych pieniądzach. To jest rząd wielkości 3000 zł. Czyli tutaj w klasie jest to drożej, zdecydowanie drożej, bo to sprawdzałem, tu weryfikowałem te ceny. Można by te części kupić w klasie, ale akurat wychodzą drożej i w John Deere bardziej korzystnie to wychodzi kupić. Koszt regeneracji głowicy też jest tu dosyć znaczący, to jest też niecałe 3000 zł. Mamy sprawdzoną szczelność, planowaną płaszczyznę, zregenerowane dotarte gniazda zaworowe, zawory. I tutaj głowica praktycznie, tak jak wcześniej mówiłem, też jest w bardzo dobrym stanie, tak praktycznie jak nowa. Marcelinka tak się tu przygląda, ma parcie na szkło, widać dziewczyna będzie z niej aktorka. Super. Co do następnych takich większych kosztów, wiązka elektryczna wtryskiwaczy, duży, nieduży, no ale jest to tam rząd wielkości 1300 zł niecałe. To też nie jest, szczerze mówiąc, porównując do innych, nawet chociaż tam marek, to tutaj ta cena jest dosyć ok.
tak patrząc, bo mogą szokować niektórych te wartości, ale jestem przyzwyczajony do znacznie wyższych kwot i tutaj na mnie takiego wrażenia już nie robią kwoty w tysiącach, natomiast no, na niektórych takich tam klientach to czasami 1000 zł potrafi zabić taka kwota, nie? Następnie mamy ten układ zewnętrznego LS-a, to tam razem sumarycznie, bo to w dwóch jakby z części, czyli ten blok zaworowy, około 1000 zł i około 1000 zł też kosztuje komplet gniazd, co też jeżeli lepiej opłaci się kupować to w zestawach niż na sztuki, no bo to zawsze tak jest, że jeżeli się kupuje coś w zestawie, to jest taniej niż na pojedyncze sztuki. Już mamy 21 000. No jak ty dobrze szybko liczysz, nie? Kurczę, normalnie komputer w głowie. No i to jeszcze tutaj taka rzecz droższa, co to wspomniałem wcześniej, ten nieszczęśliwy albo szczęśliwy uchwyt z tyłu do tego 3-punktowego, to jest prawie 1000 zł, czyli tutaj z jakimś tam rabatem. Oczywiście te ceny troszeczkę tu zrabatujemy, tak żeby to wszystko pasowało. Światło ostrzegawcze troszeczkę kosztowało, może nie tyle co same światło, chociaż tam widać, że jest oryginalne Hella. Można stosować oczywiście tańsze rozwiązanie. No i taka światło oryginalne Heli kosztuje w granicach 300 zł. Nie takie jakieś tam powiedzmy markowe, takie światło to jest wydatek około niecałe, może nawet 100 zł można by kupić, ale tutaj też była wspólna decyzja Adriana, że chce mieć obrotowe, nie LEDowe. LEDowe, taka lampa LEDowa kosztuje tam 80 zł, ale tradycjonalnie chciał mieć. Mi się wydaje, że lepiej wygląda ogólnie na żarówce zwykłej niż LEDowej, chociaż LEDowa mniej się zepsuje. Może tak, ale natomiast nie zawsze idzie zastosować oświetlenie LEDowe, bo jeżeli tutaj trzeba by było pewnie oporniki jakieś dawać. Prawdopodobnie tak, ponieważ no, komputer też sprawdza, jeżeli tutaj spróbuje się włączyć światło ostrzegawcze, a nie złożona lampa, to wyskakuje błąd, że nie działa oświetlenie, tak? Więc to też na to by trzeba zwrócić uwagę, czyli nie zawsze te oświetlenie daje LEDowe ten pożądany efekt, jaki by się chciało. No i z takich droższych, no tutaj więcej w zasadzie olej do silnika, no ale to cena jednostkowa jest tam w granicach 19 zł, no ale ta sumarycznie się nazbierało, no i tej robocizny, tak jak mówiłem, trochę też jest, natomiast część robocizny musimy wziąć na siebie, czyli te powtórny demontaż i montaż tryskiwaczy na nasze ryzyko, no bo tak by wypadało, bo ciężko by było tutaj od Ciebie oczekiwać, żebyś zapłacił za to, za co nie jesteś winien. Możemy też nie, ale no tak czasami w życiu bywa, że nie zawsze jest tak, jakby się chciało. Już teraz drugi raz jak będziecie robić, to już będziecie mieli pełną świadomość. Tak, to już będziemy świadomi i nie będziemy nawet szukać tu jakichś innych rozwiązań, że tam może troszeczkę taniej, można szukać taniej, czyli zamówić na dłuższy termin na przykład, bo przy zamówieniu części to też ma znaczenie, jeżeli zamawiamy coś w ekspresie, trzeba zapłacić za ekspres, natomiast jak zamawia się na tygodniowym zamówieniu, jak jest czas, to może to poczekać, to wtedy też jest troszeczkę taniej. Nie wiem, czy jesteś zadowolony z przebiegu, to może coś byś powiedział teraz Ty, bo ja się nagadałem, mnie zaczyna gardło boleć. Na ten moment i tak jak przebiegł ten remont, jestem zadowolony, chociaż z małymi problemami, ale to nie są związane problemy przez firmę, bo zaraz będą pisać. Po prostu głośno o tym nie jest mówione, po cichu jest mówione, że te wtryskiwacze po prostu nie da rady wstawiać do tych ciągników. Tak sobie zrobiła firma John Deere. Ale to nie tylko chyba John Deere tak robi, to chyba robią inni też. No i co? No i na tych nowych wtryskiwaczach jest ok, w porządku. Zobaczymy, co będzie w pracy. Bardzo fajnie przebiegł remont. Też mechanicy byli z górnej półki, bo Łukasz chyba najlepszy mechanik od Was w Maseju, a pan Waldek z Fenda. No tak. Więc chłopacy tutaj panowie znali się na rzeczy. Jestem zadowolony, też im podziękowałem osobiście. No i będziemy sprawdzać ciągnik w pracy u nas w polu, jak to dalej będzie funkcjonowało. No i jak ten przebieg remont? Dobrze? Remont dobrze? To nie był remont. To była lekka zabawa. Współpraca dobrze wyszła? Lekka rozprawka. No, jakby tak od dołu otworzyli, to by wyjechał na dół wszystko. Bo panowie, ja się przejechałem tym ciągnikiem, nie? No. No i pojechałem sobie w tą i z powrotem. No i okazało Znaczy, się, okazało się, że no chodzi wszystko poprawnie, nie? No bo my też jeździli, nie? I w ramach, że to fajnie chodzi, jestem bardzo zadowolony.
Więc mam dla Was fajne upominki ode mnie. Dobra, nie. Proszę. Tu dla Łukasza, Uj, Jezus, tutaj dla Pana Waldka. To tak jak w szkole dzieci dają nauczycielom na koniec roku prezent. I tutaj mam dla kierownika. O kurwa, ale za co? Poczekaj. Dziękuję. Coś podejrzanego, może wymienimy się. Dobrze. A moje jest lżejsze. Zresztą ty Dziękuję Maciek, bardzo. nie możesz tam. Więc dziękuję Panowie za My też współpracę. dziękujemy. Trochę ta Słuchaj, kamera Was straszyła, no ale jakoś... nie na co dzień ma się być taką gwiazdę na warsztacie, to wiesz. Co za Ja jestem zadowolony. No. Miło. Jeszcze nie otwarłem, to nie powiem, nie? Będziemy może dalej. Dobra. Jak tak będzie. I was falling in love and I could never stop. Tick-tock in the clock, and time means nothing today. Stars falling away. Baby, don't stop. Don't play your games with my heart.